Cześć, witam serdecznie, tu kanał Innymi Oczami. Paulina, witam się do Was, z Wami, z kawką. Tak, powiem Wam, tak, przychodzę do Was po komisji lekarskiej. Już od razu mówię, wyniku jeszcze nie ma. Na wynik muszę czekać 2-3 tygodnie. Także na decyzję, właściwie na wynik. Zresztą nie były badania, decyzja. Co Wam mogę powiedzieć? Tak, przyszła wczoraj pani. Co mnie zaskoczyło, przyszła przed planowanym terminem. Akurat czekałam na Kacpra na dole. No i pani tak przychodzi, podchodzi, nie wiedziałam, że to jest ona, nie? Przychodzi, podchodzi, patrzy na skrzynki, jakie to nazwisko, nie? Gdzie to iść? A pytam się, kogo pani szuka? A ona mówi, no, tą i tą rodzinę. A, mówię, to my. I mówię, tak, a gdzie synek? A ja mówię, a czekam na niego ze szkoły. No dobra, to się tak trochę odsunęła w dal. I żeby Kacpra nie krępować, po prostu szła za nami i tak dalej, żeby... Ale on widział ją, czuł jej obecność, także nie jest głupim dzieckiem. I tak, przyszedł do domu, usiedliśmy. Kacper zobaczył w schowanku pączki i chciał koniecznie je zjeść. Ja mu powiedziałam przed obiadem, pączków nie ma, bo musi zjeść rybę najpierw. No to Kacper złościł się, czaskał drzwiami, wspinał się po meblach. Ona to wszystko oczywiście zarejestrowała i widziała, bo to jest taki nasz obraz codzienny. Ja jestem w dążeniach konsekwentna. Nie mogę na coś takiego pozwolić, że dziecko pobłaże. A dobra, masz tego pączka i będziesz sobie fajnie, spokojnie jeść, a ja będę mieć, można powiedzieć, głowę spokojną. Nie na tym rzecz polega, bo w autyzmie jest tak, trzeba być konsekwentnym. Jak się chce dziecko coś nauczyć, tych takich normalnych gdzieś tam zachowań, że najpierw trzeba zjeść obiad, potem są przyjemności, bo to jest taka żelazna reguła i u mnie osobiście też, chociaż czasami to się nieraz zapomnę i najgorzej iść głodnym na miasto i jeść co się da po prostu. To jest właśnie najgorsze. Dlatego wychodzę z założenia, że właśnie tak samo chcę Kacpra nauczyć, żeby on się fajnie pojadł i później powiem Wam, co się stało. On o tych pączkach po prostu zapomniał. Zapomniał o nich, bo zjadł 10 paluszków rybnych. Także fajnie. Także się ucieszyłam akurat. No i tak. Podczas kiedy rozmawiałam z panią, Kacper się wspinał po meblach, trochę się czaskał różnymi rzeczami, trochę się złościł, był prawie bliski płaczu. Ona wszystko to widziała, zapisywała, rejestrowała i tak dalej. I druga sprawa, pokazała mi wszystkie sprawozdania, które dostałam od logopedy, od terapeutów z Centrum dla Autystów, no i przede wszystkim z Muta Kindkur, czyli z tego sanatorium, na którym byliśmy. Bo to są 3 kluczowe sprawy, które mówią o tym, jak się tak Kacper naprawdę zachowuje, bo na słowo to nikt, kto uwierzy. Pani przyjdzie, usiądzie, jedno spotkanie, ona ma oceniać moje dziecko, jak ono się na co dzień zachowuje, to będą po prostu bzdury, wyssane z palca. Ja mogę jej opowiadać różne rzeczy, a ona mi nie będzie wierzyć. Niestety w Niemczech jest tak, że jest papier, i papier wszystko ścierpi, jak to się mówi. I jak się ma czarno na białym na papierze i ona to przeczyta, no to wiadomo, że ja mam podstawy ku temu, żeby walczyć o ten kolejny stopień niepełnosprawności, bo jednak nie jest najlepiej. Powiedziałam o tym, że walczymy o leki. Powiedziałam o tym, że w przyszłym tygodniu mamy wizytę w SPC. No i takie różne rzeczy. I powiedziałam, jak to się odkłada na naszym, można powiedzieć, relacjach rodzinnych i w ogóle co się po prostu dzieje, tak? Bo jednak wychowywanie dziecka z autyzmem i gdzie jest, w jakim
w jakimś stopniu jakiś regres, czy to zachowania społeczne, socjalne, jakieś tam problemy wychowawcze i tak dalej, są coraz większe, to się nawarstwia, wiadomo, i trzeba powiedzieć czarno na białym, jaki jest, tak? I może coś tam, wiadomo, nie? Ja pytałam się, kiedy będzie wiadomo, czy on ten kolejny stopień dostanie, czy nie. Ona mi powiedziała dopiero 2-3 tygodnie, więc musimy czekać. Ona nie jest w stanie tego ocenić, ona nie jest mi w stanie powiedzieć, bo ona to wszystko musi wklepać w komputer. I druga sprawa, ten system, który oni mają, musi to wszystko przeliczyć. Także te punkty ona tak sobie na kartce nie pisze, tylko po prostu wpisuje sobie pewne rzeczy, notatki sobie robi i tą całą otoczkę potem musi, te całe sprawozdanie kilkunastostronicowe po prostu napisać, bo tego jest naprawdę masa tych dokumentów, znaczy się o różne obszary się to opiera, tak? Także najbardziej tutaj jest brana pod uwagę samodzielność, tak? No i powiedziałam, jak jest, tak? No, Kacper nie za bardzo. Jeśli chodzi o samodzielność Kacpra, to jest... Wcześniej było dużo lepiej, teraz zrobiło się dużo gorzej i to nie jest lenistwo, tylko po prostu przebodźcowanie, odbieranie bodźców, przeładowanie. Wiecie, tak jak kiedyś powiedziałam, on ma szkołę do 15, potem potrzebuje trochę odpocząć, później jest znowu rozkojarzony, w szkole też ma problemy. Bo jednak powiem Wam, że jeszcze jak były te ramy przedszkolne albo coś takiego, to jednak ta ilość tych dzieci nawet nie przeszkadzała mu tak. Te zajęcia nie były tak napięte, wszystko było takie na luzie, wiadomo, tak? A szkoła ma pewne reguły, wszystko jest napięte, jak za przeproszeniem guma w spodniach, no i po prostu wiecie, i on sam ze sobą też jest napięty w środku, nie umie się skoncentrować, potrzebuje wyjść, potrzebuje po prostu takiego powietrza. Powietrza potrzebuje, żeby trochę odreagować, tak? Bardzo często jak przychodzi po szkole, właśnie przychodzi do domu, bo ona się pyta, no co on robi po szkole? Ja mówię, przychodzi po szkole, odpoczywa, idzie do swojego pokoju, zamyka się kompletnie i to jest wszystko. Tyle na ten temat. A czy było pytanie, czy ja go rozumiem? W jaki sposób? Na pewno, nie zawsze, bo są momenty, kiedy dochodzi do nieporozumień i nie rozumiemy, co on właściwie chce. Dochodzi do płaczu, krzyków i tak dalej. Ja mówię, najtrudniejsze są podróże, znaczy się wracanie w drugą stronę, czy ze spaceru wracanie i po prostu nie wiadomo znowu, co on chce, gdzieś jedziemy, on wszystkie drogi pamięta, bo on chce tam i tam, ale my tam akurat nie jedziemy, znowu jest płacz. No wiecie, to jest naprawdę uciążliwe i tak naprawdę spokój mam tylko tutaj w mieszkaniu, gdzie on się, można powiedzieć, czymś tam zajmie. Ja po prostu po szkole nie zamierzam go jakoś tam katować, bo on jest też dzieckiem wrażliwym, to jest jedno. I druga sprawa, jest tak przebodźcowany, przeładowany tym materiałem, że on to musi wszystko przerobić, mieć czas na odpoczynek i ja to wiem. Bo jak czegoś jest za dużo, to potem człowiek ma po prostu dość i sami my tacy jesteśmy i po prostu gdzieś tam on jeszcze więcej to odczuwa niż my. Także mniej więcej to tak wygląda. Także tyle Wam chciałam powiedzieć. Trzymajcie kciuki, żeby to jakoś tam się udało. Jak się nie uda, no to będę z jedną taką panią, która tam doradza o różne rzeczy, rozmawiać, czy można się od tej decyzji odwołać, bo jednak są rzeczy, które gdzieś tam nas przygniatają i dobrze by było, jakby po prostu dostał, bo to są minimalne punkty. Nieraz jest tak, że on się obija o tą granicę i to jest, wiecie, to jest ciężkie. To nie jest to, że człowiek chce coś specjalnie, tylko po prostu
czasami jest tak, że nam, rodzicom dzieci niepełnosprawnych, należy się wiele, a niewiele się od państwa dostaje potem. I to nie jest tak, że ktoś prosi o pieniądze czy coś tam, tak, bo jednak ta opieka wymaga dużo energii, dużo cierpliwości, dużo wszystkiego. I sam człowiek nieraz musi spojrzeć na to z innej strony. Nieraz zapomina w ogóle o sobie. Bo taka jest prawda. I wiem, że w Polsce grupa, która walczy o prawa dla niepełnosprawnych, opiekunów i tak dalej, o lepsze warunki życia, to naprawdę robi dobrą robotę. Bo ja osobiście, mieszkając w Niemczech, jakaś tam pomoc jest, tak, ale to jeszcze nie do końca jest to, co by się chciało, bo dużo ludzi, dużo czytałam na różne tematy i ludzi się wypowiada u niektórych na Instagramie, że jednak znaleźć tą pomoc jest bardzo ciężko. Żeby to wszystko było dobrze, tak jak się chce, to naprawdę trzeba szukać ze świeczką, a tego jest naprawdę niewiele. Z tego, co zauważyłam, jest niewiele po prostu grup samopomocowych dla rodzin dzieci autystycznych. Może w większych miastach są. Ja pamiętam, u nas taka była jedna grupa dla rodzin autystów wczesnodziecięcych, ale została rozwiązana, ponieważ nie było zbyt dużego zainteresowania. Niestety rodzi się takie coś i zauważyłam to nawet u Kacpra w szkole, bo jestem przewodniczącą klasową, można powiedzieć, tych rodziców. I zauważyłam taką jedną zależność, że ludzie po prostu zajmują się własnymi rzeczami i przychodzą tylko na te zebrania, które muszą, ale tak, żeby coś od siebie zrobić i tak dalej. Jest bardzo mała garstka ludzi, którzy się tak naprawdę angażują. Ja rozumiem, nie mają czasu, nie mają siły, nie mają po prostu tego drugiego dodatkowego wsparcia, ponieważ bardzo często są rodzice, którzy wychowują dzieci niepełnosprawne same. I chwała im za to, że mają tyle siły. I wiadomo, i tym naprawdę potrzebna jest pomoc. I druga sprawa jest taka, że wiadomo, skąd to jest i nic na to nie można zrobić. Żeby takie grupy były, ludzie muszą się sami zorganizować albo po prostu mieć jakiegoś kompetentnego człowieka i za przeproszeniem bata nad sobą, żeby w takich grupach uczestniczyć. Jeśli chodzi o digitalizację, czy nawet utechnicznienie takiego systemu, ja bym była za tym, zamiast się spotykać, ekstra wynajmować jakiś lokal, dużo zachodu koło tego. Świat internetu jest. Mamy duże pole do popisu. Poprzez powstanie różnych rzeczy, plusów home office'u i takich różnych rzeczy, to można by było takie spotkania organizować przez internet i się wzajemnie porozumiewać i wymieniać doświadczeniami. Są różne fora, są różne grupy na Facebookach, są różne rzeczy, tak? Tylko że samo pisanie nie zastąpi tego, co człowiek może powiedzieć podczas przykładowo na przykład 1 minuty, tak? Także to jest naprawdę dobre i cieszę się, że nawet są te social media, bo jednak rodzice dzieci niepełnosprawnych mają takie wsparcie duchowe i czują się bezpieczniej i wiedzą, że nie są same z tym wszystkim i jeden drugiego go wspiera, pomaga, bo uwierzcie mi, do mnie piszą różne osoby i są w różnych stanach, można powiedzieć,
Są nawet takie osoby, którym już nawet nadzieja gdzieś tam opadła i próbują się przewalczyć. Mają nadzieję, że ich dziecko gdzieś tam pierwsze słowo powie, czy w ogóle coś powie, czy zacznie mówić. I tak dalej, i tak dalej. No trzeba mieć cierpliwość. Trzeba mieć naprawdę cierpliwość. Uzbroić się w tą cierpliwość. Wiem, że to nie jest łatwe. Dla mnie osobiście też nie było łatwe uzbroić się w cierpliwość i zacząć Kacpra uczyć mówić, bo dla nas też to był ciężki czas. I powiem Wam szczerze, to jest bardzo warte, kiedy ma się właśnie takich ludzi koło siebie, kiedy można jednak uzyskać jakąś, można powiedzieć, doraźną pomoc poprzez doświadczenie innych ludzi. Powymienianie się tymi doświadczeniami to jest bardzo, bardzo dobre i pewne rzeczy, które dotykają ich, dotykają również nas. Więc nie należy bagatelizować takich rzeczy i zachęcam do uczestniczenia nawet w takich rzeczach i też w jakiś sposób grupowania się, bo jednak to jest bardzo pomocne, bo człowiek sam w tym świecie się nie odnajdzie z taką masą obowiązków, jakie niesie za sobą opieka i wychowywanie dziecka przykładowo ze spektrum, tak, albo inną niepełnosprawnością, czy nawet można powiedzieć wyjątkowością, bo te dzieci są wyjątkowe, także zapraszam na następny vlog. Do zobaczenia. Cześć.